Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku malowania obrazu. Dzisiaj również skupimy się na malowaniu pejzażu. Będzie to las, ale pojawią się również takie zagadnienia jak woda, ponieważ przez ten las będzie tym razem płynęła rzeka i postaramy skupić się również na oświetleniu. Promienie słoneczne, które będą przebijać się przez gałęzie. Dzisiaj pracujemy na sporym formacie, płótno wielkości 60 na 80 cm i pracujemy farbami akrylowymi, czyli wodnymi. Spójrzcie na naszą paletę. Przygotowałam tutaj sporo kolorów. Mamy paletę z gamą barw ciepłych, z gamą barw zimnych, no i oddzielnie jeszcze biel antyczna, czyli taka leciutko zażółcona, żółć do ewentualnego łączenia i taki też bardzo ciekawy kolor pomiędzy brązem a zielenią. Pracuję dzisiaj głównie na farbach firmy Art Equipment. Gdybyście chcieli sobie zakupić, one są w dobrej, przystępnej cenie i całkiem dobra również jakość. Do tego wszystkiego oczywiście woda jako medium, no i pędzle. Jakie dzisiaj mamy pędzle? Pędzle nylonowe, szerokie, pędzle nylonowe węższe, płaskie, kałanki, czyli takie pędzelki poparcie precyzyjne, cieniutkie. Do tego będziemy używać również pędzli szczecinowych. Będą nam one niezbędne do tego, aby pokazać tapowania. Co to znaczy? To takie delikatne dotknięcia pod kątem 90 stopni, samymi dosłownie końcówkami pędzli szczecinowych. To są takie twarde poparcie szczecinki, które po prostu będą zostawiały nam drobinki farby, jeśli będzie gęsta. W trakcie malowania będę Wam oczywiście o tym opowiadała. Polecam również tego typu pędzle. To są pędzle, które można sobie zakupić po prostu w sklepach, na przykład budowlanych. Tanie, bardzo proste, ale naprawdę skuteczne w trakcie tapowania. I oczywiście szpachelki malarskie różnej wielkości, duże, mniejsze, maleńkie. Warto jest zawsze mieć kilka w zestawie albo oddzielnie. Również można w sklepie zakupić takie szpachelki. One są bardzo oczywiście przydatne. No i oczywiście ściereczka bawełniana, która zawsze służy nam do tego, aby ściągać nadmiar wody. Zaczynamy zabawę. Na początek pędzel duży, nylonowy, płaski i sporo wody, bo pamiętajmy zawsze o tym, że płótno, które nie jest wcześniej zagruntowane, tak jak na przykład gruntujemy płótno podczas malowania farbami olejnymi, olejem czy medium olejno-żywicznym, tak w przypadku akrylu musi to być po prostu większa ilość wody. Także jeżeli będziemy dawać pierwszą jakąś warstwę, na przykład bieli, która będzie nam się później bardzo ładnie łączyła w takie pastelowe barwy, no to musimy zawsze na początek dawać więcej bieli, później już niekoniecznie. Więc maczamy pędzel porządnie w wodzie. W białej farbie robimy taką rzadką konsystencję farby i zabieramy się do pracy. Tak mniej więcej do połowy obrazu chciałabym zrobić właśnie taki podkład z dużą ilością wody i bieli.
Dobrze, mniej więcej do tego miejsca wystarczy na razie. A teraz postaram się wprowadzić od razu bardzo delikatne kolory, które połączą mi się z tą bielą i stworzą mi taki pierwszy podkład dalekiego planu, tam gdzie będzie światło przenikało przez nasz las. Chciałabym, żeby te kolory były takie naprawdę ciepłe, ale również z odrobiną fioletów, róży, tak żeby ten obraz był ciekawy również kolorystycznie, żeby nie był tylko żółto-zielony. Wprowadzimy więc innym pędzlem, nieco mniejszym, troszeczkę gdzieniegdzie takich plamek kolorystycznych, które później delikatnie rozsmarujemy. Popracujemy sobie teraz różem, połączymy róż z taką sieną paloną, ciemną, wyjdzie bardzo ciekawy odcień, popatrzcie, na tej bieli, taki ciepluteńki. Do tego dołączymy sobie troszeczkę błękitu paryskiego. Wejdzie nam w taki ciut chłodniejszy odcień śliwy wtedy. To będzie taki podkład pod drzewa w zasadzie, które gdzieś tam już się zaczną pojawiać. I ten kolor będzie bardzo ładnie, tak ciekawie przenikał. Dokładając nieco więcej tego błękitu paryskiego, popatrzcie, wchodzimy w ciemniejszy nieco odcień takiego fioletu. Dobrze, teraz umyjemy szybciuteńko pędzel, żeby był czysty i nie zabrudził nam innych barw na razie, dlatego że chciałabym pobrać teraz troszeczkę takiej pomarańczowej żółci. Ona z tą bielą bardzo ładnie nam się tutaj zacznie łączyć i to będzie nasze to światło, o którym mówiłam, takie ciepłe. Ono bardzo ciekawie będzie łączyło nam się z tymi złamanymi fioletami, różami, brązami. Dołożymy sobie troszeczkę brązu do tego i popatrzcie, co się na razie dzieje. Na razie to wygląda dosyć chaotycznie, jako takie po prostu jakieś plamki, które nam się tutaj pojawiły, ale za chwilę to wszystko się naprawdę zmieni, obiecuję, kiedy weźmiemy duży, szeroki pędzel i dzięki temu, że zrobiliśmy wcześniej właśnie biały podkład z wodą, te wszystkie farby przepięknie nam się za chwilę, zobaczycie, połączą. Odrobineczkę jeszcze ochry na ocieplenie gdzieniegdzie pomiędzy tymi fioletami. Dobrze. I teraz pędzel, którym malowałam wcześniej biały podkład, lekko przecieram. Nie chcę teraz, aby był z dużą ilością wody, tylko bardzo delikatnie w tej chwili muskając, korzystając jeszcze z faktu, że ta farba nie zaschła, będę szybciutko starała się rozsmarować. Gdyby okazało się, że ta farba już jest za sucha i nie chce dobrze nam się łączyć, wtedy należy dodać troszeczkę wody i bieli i szybciutko jesteśmy w stanie jeszcze ją przepracować. Pamiętajcie, że musimy pracować tutaj naprawdę dosyć szybko, bo te farby naprawdę momentalnie nam schną, szczególnie kiedy nie są kładzione grubymi warstwami szpachelką, tylko pędzelkiem. Gdyby to była farba olejna oczywiście, no ten proces schnięcia jest bardzo długi, no i wtedy nie ma problemu z takim rozsmarowaniem, połączeniem tych wszystkich warstw, no ale są plusy oczywiście i minusy, bo często zależy nam na tym, aby podkład czy warstwa szybciutko wyschły i żebyśmy mogli sobie nakładać kolejne elementy. No i akryl tutaj pod tym względem jest naprawdę doskonały, ponieważ natychmiastowo w zasadzie nam schnie. Pamiętajmy również, że przecierając takie farby, łącząc je ze sobą, tworząc te łagodne przejścia, czyli melanże, musimy pracować w różnych kierunkach pędzlem, tak aby pozbyć się takiego wrażenia malowania ściany.
Popatrzcie, w pionie, w poziomie, delikatnie bokiem i wówczas te plamy zaczynają nam się tak bardzo łagodnie w różnych kierunkach rozpływać. Nie widać wówczas takiego konkretnego ruchu pędzla w jedną stronę. Dobrze, dodamy sobie jeszcze więcej tutaj bieli na środek. Chcę, aby nam się tutaj mocno zaświeciło. Stąd będzie zresztą szło takie główne nasze światło, później takim promieniem w stronę wody. Bo tutaj będzie prześwit, tu nie będzie tych drzew, tylko one głównie po bokach będą umiejscowione, więc tutaj zrobimy takie nasze główne źródło światła. Zwróćcie uwagę, że tworząc tego typu podkład od razu nadajemy takiego wrażenia ciepłego całego obrazu. To światło jest bardzo ciepłe, ma w sobie te kolory właśnie takie jak troszeczkę przy zachodzie słońca, żółcienie, pomarańcze i dzięki temu później całość będzie taka bardzo delikatna i bardzo ocieplona. My w zasadzie narzucamy już na samym początku całą tonację kolorystyczną naszej pracy. No dobrze. Sama góra już jest całkiem ciekawie zrobiona, jeśli chodzi poparcie o sam podkład. Te miejsca, pomimo tego, że w tym momencie sprawiają takie wrażenie takich bardzo delikatnych, może nawet mało ciekawych elementów, będą bardzo istotne później, w momencie, kiedy zaczniemy nakładać coraz bardziej konkretne jakieś szczegóły, rzeczy na obrazie, w momencie, kiedy pojawią się pnie, liście, one będą stanowić bardzo piękny podkład i będą pokazywać nam tą przestrzeń, czyli perspektywę. Będziemy widzieć dzięki temu dużą odległość pomiędzy poszczególnymi elementami, więc warto naprawdę zawsze skupić się na początku malowania obrazu na tego typu elementach. Spróbujemy sobie teraz delikatnie rozrysować to, co tak naprawdę będzie się w obrazie działo. Skupiliśmy się w tym momencie na samym podkładzie góry, czyli tym, co jest daleko, daleko. No a teraz spróbujemy sobie narysować kilka elementów, które wyznaczą nam przede wszystkim perspektywę i to, co będziemy malować. Chciałabym, żeby ta główna linia horyzontu była dosyć nisko. Wtedy obraz będzie zdecydowanie ciekawszy, niż gdybyśmy go przedzielili równiutko na pół. Więc zrobimy tutaj linię horyzontu. I od razu od tej linii horyzontu chciałabym wyznaczyć koryto naszej rzeki, która będzie biegła przez las. Ona będzie tak pięknie sobie płynęła w taki sposób. I już widzimy wyraźnie poparcie perspektywy. To, co jest daleko, jest bardzo wąsko. Widać będzie, że ona gdzieś płynie sobie z tamtej strony, ale my dopiero od tego momentu zaczynamy ją widzieć. Oczywiście to koryto nie może być takie równiutkie, tutaj się różne jeszcze ciekawe elementy będą działy, będą wychodziły jakieś trawy, pagórki z tej strony, natomiast tutaj będzie sama nasza rzeka. Po tej stronie zrobimy sobie takie niższe poszycie lasu, ale musimy pamiętać o tym, że to nasze główne źródło światła musi być tak odsłonięte w tym miejscu, w związku z tym robimy tutaj taką wolną, pustą jakby przestrzeń. To będą te dwa takie elementy takiego właśnie poszycia, czyli niższych partii. I dopiero od tego miejsca zaczną nam się pojawiać, czyli rosnąć tak naprawdę drzewa. Co my teraz będziemy, kochani, robić? Teraz spróbujemy sobie wyznaczyć kolorystycznie to, co będzie się działo tutaj na dole, czyli pamiętamy oczywiście o tym, że woda
odbija to, co się dzieje dookoła. Czyli na pewno snop światła musi się jakiś pojawić w odbiciu, ale nie tylko, ponieważ tutaj będzie dużo się działo, tu będą rosły potężne drzewa, krzewy, również one muszą znaleźć odbicie w cieniu po obydwu stronach naszej rzeki. Więc teraz spróbujemy sobie popracować w kolorystyce, najpierw podobnej do tego, co tutaj się działo, czyli takich ciepłotach tak naprawdę, czyli brąz, biel antyczna złamana, może odrobinę sieny palonej do tego i zrobimy sobie taki pierwszy podkład. Rozjaśnimy dół. Jeszcze więcej światła tutaj na środku, żeby było, popatrzcie, bardzo podobnie do tego, co dzieje się tutaj. Troszeczkę rozproszę to światło, pociągając pędzlem w górę pionowo i delikatnie rozmażemy teraz taką przeciereczką. Dobrze. Dużo cienia musi się pojawić, obraz musi być kontrastowy, więc damy sobie teraz taki kolor, coś pomiędzy brązem a zgniłą zielenią. Zacieniujemy sobie delikatnie boczki. Taki kolor możecie również zrobić z żółci i z czerni na przykład, dodając troszeczkę ciemnego brązu. Dodamy sobie również czerni i takiego ciemnego granatu. Stworzymy dzięki temu jeszcze większy tutaj kontrast. Na razie same dosłownie tylko te boczki, które pokażą nam po prostu silne cienie. Dobrze, drugi pędzel, który jest jaśniejszy, leciuteńko nam to połączy, szczególnie tutaj gdzieś na dole. To będzie taki pierwszy dosłownie podkład pod naszą wodę. My oczywiście będziemy jeszcze nad nią długo pracować, ale pierwszy rzut już będzie zaznaczony. Dobrze, teraz mamy te dwie boczne płaszczyzny. To będą takie po prostu trawy i wychodzące z nich również drzewa. Rodzaj takiej polanki, która spada tutaj do koryta rzeki w dół. Zaznaczymy sobie to ciemną zielenią, połączoną na razie z granatem i z ciemnym brązem. Zrobimy sobie taką mieszankę kolorystyczną i później z tego koloru będziemy wychodzić w coraz jaśniejsze elementy, ale zaczniemy od ciemnych podkładów. Wtedy również będzie nam łatwiej uzyskać taką silną głębię. Zobaczcie, kolor jest ciemny, ale bardzo ciekawy, dlatego że nie jest taki siwy przez samą czerń, tylko czerń jest tutaj takim jakby dodatkiem przyciemniającym do tej mieszanki kolorystycznej. Wystrzegajcie się naprawdę samej czerni, dlatego że trudno często z niej wyjść i ona często w połączeniu z innymi później kolorami daje takie siwe, ciemne, niekoniecznie ładne zestawienia barw. Natomiast w momencie, kiedy na początku zmieszamy ją z ciemnymi innymi barwami, takimi właśnie jak granat, ciemna zieleń czy brąz chociażby, później ciekawiej to zdecydowanie wygląda jako właśnie łącznik z innymi kolorami. No i tutaj tą całą górę po prostu na razie przepracujemy na ten ciemny odcień. Możemy sobie gdzieniegdzie troszeczkę urozmaicić, troszeczkę rozświetlić, żeby nie było wszędzie dokładnie tak samo. To też później gdzieś tam w tym podkładzie będzie widoczne. Dobrze, tutaj będziemy chcieli uzyskać ten spadek. Oczywiście będziemy to robić zarówno kolorem, jak i samą strukturą. Pokażemy, że tutaj w tym miejscu właśnie będą nam zjeżdżały jakby trawy w dół, a sama rzeka ma swoje koryto.
Teraz zrobimy to poszycie naszego lasu, czyli też w takim ciemnym podkładzie, ponieważ to jest generalnie w cieniu. Tutaj zasłania nam tak naprawdę ta górna strefa lasu, więc pojawia się dużo cienia i dlatego również wyjdziemy sobie z takimi ciemnymi podkładami. Może nieco urozmaicimy ciemną zielenią na razie. I z drugiej strony. Popatrzcie, ten kolor, właśnie ta taka zgniła zieleń, którą, jak już powiedziałam, możecie uzyskać również z brązu, żółci i czerni, zrobić taką mieszankę. Jeżeli będziecie chcieli jaśniejszy odcień uzyskać, oczywiście więcej żółci trzeba dodać. On jest bardzo ciekawy, dlatego że on już jest taki przez tą żółć ciepły i bardzo ładnie będzie nam pasował tutaj do całości obrazu, który również ma taki bardzo ciepły tak naprawdę wydźwięk. Dobrze. Niech to sobie chwileczkę schnie, natomiast my możemy w tym momencie tak naprawdę skupić się na pokazaniu odleglejszych partii, czyli takich cieniutkich pni drzew, które będą gdzieś tam naprawdę daleko. Do tego celu użyjemy sobie takiego pędzelka. Jest to, popatrzcie, pędzelek nylonowy, tak delikatnie ścięty pod skosem, ale oczywiście nie musi być koniecznie ścięty, jeśli takiego nie posiadacie. W jaki sposób będę pracowała? My musimy pokazać pnie, które są daleko. W związku z tym one są tak naprawdę bardzo podobne kolorystycznie do tego, co dzieje się tutaj na naszym trzecim planie. Różnią się dosłownie niewielkim odcieniem. Muszą być ciut ciemniejsze, ale właśnie podobne kolorystycznie, czyli ciepłe. Czyli róż, odrobina brązu, ciuteczkę tego fioletu, który gdzieś mieliśmy wcześniej. I możemy zrobić tak, żeby z jednej strony pędzelka było nieco ciemniej, a z drugiej dajemy troszeczkę jaśniejszego jakiegoś kolorku, typu biel albo flash, czyli ten taki róż naturalny, cielisty. I teraz leciuteńko, przejeżdżając dosłownie pędzelkiem w górę, tworzymy takie cieniuteńkie, delikatne pieńki. Musimy troszeczkę wody więcej dobierać tutaj. Sporo wody, dzięki temu mamy możliwość pociągnięcia w zasadzie za jednym zamachem takiej prostej kreseczki, która będzie nam gdzieś później w odległości za naszymi głównymi drzewami pokazywała takie małe, cienkie drzewka, które gdzieś tam sobie ładnie rosną. Jedno drzewo zrobimy takie przechylone bardziej pod skosem. Ono nam tak delikatnie troszeczkę tutaj właśnie złamie tą przestrzeń, żeby nie była zbyt taka równoległa. Wtedy będzie też taka ciekawsza kompozycja. No i z drugiej strony też umiejscowimy sobie kilka takich właśnie cieniutkich, maleńkich, drobniutkich pieńków, które właśnie będą stanowiły ten trzeci plan. Niektóre mogą być takie wręcz dosłownie jaśniejsze, przebielone. Dobrze, niech te pieńki sobie nam na razie znowu delikatnie schną, ale my wrócimy do tych miejsc. I teraz tak, tu jest naniesione sporo takiej ciemnej farby.
Weźmiemy sobie teraz taki, zobaczcie, duży pędzel szczecinowy. I tym dużym pędzlem szczecinowym spróbujemy delikatnie przetapować te miejsca, rozrzedzając, jak gdyby rozdrabniając tą farbę na takie małe drobinki. Popatrzcie, co się w tym momencie dzieje. Pędzel oczywiście obracam delikatnie dookoła, tak, aby nie pracować cały czas w jednym kierunku. Płótno nam troszeczkę nawet uderza tutaj o sztalugę, zobaczcie. Ono tak amortyzuje. I teraz leciutko uderzając, zaczynamy sprawiać wrażenie maleńkich, drobniutkich listeczków w oddali. Nie pobieram absolutnie wody w tym momencie i to jest właściwie najważniejsza, najistotniejsza tutaj kwestia. Farba musi pojawić się, zobaczcie, na samych końcówkach naszej twardej szczeciny w pędzlu. Dzięki temu właśnie uzyskuje taki bardzo piękny efekt tapowania, czyli pokazywania zieleni. Bardzo szybki sposób, niezwykle efektowna technika. No i teraz tak, tu zrobimy głębię ciemniejszą, więc bierzemy sobie ciemny granat, ciemną zieleń, czerń, robimy ten mocny taki podkład i pokazujemy taką ciemniejszą partię od dołu roślinności w różnych kierunkach, popatrzcie. Tak, żeby to jak najnaturalniej wyglądało. Ja przytrzymuję cały czas tutaj ręką, żeby ten blade ram bardzo mi tutaj nie stukał, żebyście dobrze słyszeli, co mówię. Dobrze, natomiast te górne partie chciałabym, żeby były prześwietlone tym światłem, które idzie nam od góry. W związku z tym przecieram sobie tylko ten pędzel, nie chcę go myć nawet, nie chcę go moczyć za bardzo i wycieram tylko to, co jest na górze, tyle, ile mi się uda i spróbujemy teraz popracować sobie tymi jaśniejszymi kolorami. Muszę sobie przetapować najpierw, popatrzcie, na palecie, łącząc je w taki sposób ze sobą. Uderzając delikatnie, właśnie tapując, dodamy od razu troszeczkę tej żółci ciepłej, bieli antycznej. Robię sobie taki naprawdę czyściutki, świeżutki kolorek. Troszeczkę możemy również fleszu jeszcze dołożyć, tego cielistego koloru. I teraz delikatnie od góry będziemy robić oświetlenie właśnie tych krzaczków, tak jak gdyby to światło, które stąd pada, oświetlało same ich końcówki. Chcę, żeby to wyglądało naturalnie, więc muszę delikatnie również zjechać w dół. Nie mogę zrobić takiej nienaturalnej tylko otoczki dookoła tego drzewa, tylko chcę tak to stworzyć, poparcie, aby samo delikatnie zaczęło zanikać w tych ciemniejszych partiach. Coraz ciemniej i ciemniej. Jest to bardzo proste, bo jak schodzimy w dół, a te farby są jeszcze mokre, zaczynają nam się coraz bardziej łączyć z jasnym kolorem, więc samo automatycznie następuje takie przyciemnienie. No tak, i żeby teraz to wszystko tak w miarę jeszcze naturalnie wyglądało, dobrze by było wziąć szpachelkę, na przykład taką jakąś malutką szpacheleczkę i samym czubkiem możemy delikatnie w tym wszystkim wydrapać cieniuteńkie gałązeczki, które gdzieniegdzie przebijają się, poparcie przez te nasze zielenie. To są takie bardzo dosłownie cienkie niteczki, tak jakbyśmy dosłownie igiełką je tworzyli, ale dzięki temu, że akryl nie zdążył jeszcze wyschnąć, a podkład pod spodem, jak pamiętacie, był jasny, ja tylko w tym momencie odsłaniam dosłownie te miejsca, tak jak w grafice. Zupełnie poparcie leciuteńko. Jeżeli tego nie zrobię od razu i farba zdąży wyschnąć, oczywiście nie uzyskam żadnego efektu, bo nic mi się nie zdrapie. Więc my musimy tutaj pracować również tak intuicyjnie i zastanawiać się, jak te
farby czy materiały zachowują się po prostu w danym momencie. Dlatego tworzymy na przykład jaśniejszy podkład na początku, bo gdybyśmy stworzyli ciemny i on by zdążył już wyschnąć, oczywiście również nie uzyskalibyśmy takiego elementu właśnie wydrapania. Akrylem można fantastycznie pracować, ale trzeba pamiętać o tym właśnie, jak się zachowuje, jak schnie, w jaki sposób możemy pracować na warstwach, odsłaniając je chociażby częściowo. Dzięki temu można właśnie wykorzystywać to, że akryl tak szybko schnie w przeciwieństwie do farb olejnych, bo tutaj mielibyśmy już duży problem z pokazaniem właśnie takich elementów odsłony, gdyby ta poprzednia warstwa nie zdążyła nam wyschnąć. Tutaj możemy pracować bardzo szybko. Dobrze, kochani, musimy szybciutko przejść na drugą stronę i zrobić coś bardzo podobnego. Zanim ta farba nam jeszcze nie wyschła, dałam tutaj naprawdę grube takie elementy. Mając jaśniejszy kolor, zacznę sobie tym razem troszeczkę bardziej od góry. Wykorzystam fakt, że na pędzlu właśnie są jaśniejsze odcienie. To również tak delikatnie będzie sobie tutaj ładnie schodziło wszystko. Już teraz dodam troszeczkę ciemniejszych odcieni. Czyli to, co robiliśmy na początku, wszystkie te ciemne barwy można ze sobą pięknie tutaj łączyć. Nawet ten granat ciemny z zielenią bardzo, popatrzcie, pięknie będzie później tutaj korespondował z innymi tymi kolorami, które były dawane w podkłady. Dobrze, i taka bardzo analogiczna, podobna sytuacja tutaj się pojawia również z takim właśnie wydrapaniem różnych cieniutkich gałązek czy elementów. Te gałązeczki mogą się tak, zobaczcie, przenikać pomiędzy pewne partie tej zieleni, ponieważ one mogą je również przysłaniać. Wtedy będzie to wyglądało jeszcze bardziej naturalnie. Wszystko pnie się ku górze i podąża w stronę światła, więc te boczne gałązki tutaj również będą nam podążały do góry. Trochę już nam się tutaj, jak widzicie, zadziało ciekawych rzeczy, ale te partie dolne również mogą być w niektórych miejscach bardziej wystające i na przykład jaśniej oświetlone. Więc tutaj przyda nam się troszeczkę tej żółci cytrynowej. Ona tak w połączeniu z bielą antyczną i z fleszem, troszeczkę ją jeszcze tak ocieplimy, będzie dawała nam takie bardzo śliczne, jeszcze delikatne, jaśniuteńkie elementy, takie najjaśniejsze, które będą też bardzo ładnie nam oświetlały takie najbardziej wystające gdzieś tam partie roślinności. Więc tak leciuteńko, gdzieniegdzie dosłownie dotykając, pokażemy, że również jest tutaj jakiś trójwymiar, że niektóre krzaczki są na przykład przed tymi dużymi i są również bardzo ładnie oświetlone. Duży pędzel daje bardzo szybkie jak gdyby efekty, ale oczywiście trzeba również uważać, żeby zbyt dużej partii naraz nie zamalować, której nie chcemy, więc tak starajmy się delikatnie nim manewrować. Dobrze, i jeszcze troszeczkę tych gałązeczek wychodzących, cienkich. Zaczyna nam się budować jakaś taka ciekawa zieleń leśna.
Troszeczkę już zbudowaliśmy. Przejdziemy teraz do rozświetlenia tutaj tych dolnych partii. Postaramy się popracować nad pokazaniem traw. Weźmiemy teraz taki szczeciniak nieco mniejszy i brązami, ochrą, bielą antyczną, takimi na razie jaśniejszymi odcieniami pokażemy, że tutaj właśnie rosną sobie trawy. Delikatnie też przesuszone, ale kierujące się tutaj, popatrzcie, w dół, tak aby stworzyć od razu takie właśnie wrażenie tej przestrzeni naszej, która pokazuje wyraźnie, że tutaj ma być spadek. Zrobimy taki pierwszy podkład właśnie takim pędzlem szczecinowym. Im niżej, tym będzie nieco ciemniej. No tutaj pojawi nam się cień. Na razie robimy sobie taki pierwszy podkład, więc niespecjalnie musimy przejmować się szczegółami. Na to wejdzie jeszcze oczywiście szpachelka, przecierki. Ale taki pędzel szczecinowy jest dobry, żeby pokazać jakby tą pierwszą partię tego, co chcemy tutaj zrobić. Urozmaicam delikatnie również te odcienie, tak żeby pokazywać różnorodność tej roślinności. Trzeba pracować różnymi narzędziami, one też pomagają właśnie w pokazywaniu tych różnic pomiędzy na przykład gatunkami traw, drzew. Możemy sobie w ten sposób również bardzo pomóc technicznie. No i tutaj zobaczcie, już widać całą taką ciekawą partię właśnie tych traw spływających w stronę wody. Tutaj oczywiście będzie znacznie ciemniej. Przechodzimy sobie na drugą stronę i tutaj też podobnie się będzie nam działo, też one w dół tutaj będą, popatrzcie, schodziły. Troszeczkę zmienimy kolorystykę, żeby pokazać, że tutaj jest jednak troszeczkę inaczej, że nie jest tak identycznie. Kładę celowo od razu większą ilość farb, tak żeby można było przepracować to wszystko jeszcze szpachelką. Szpachelką oczywiście łatwiej się pracuje w momencie, kiedy mamy do czynienia z grubą ilością farby. Wówczas pracujemy sobie tak troszeczkę, jakbyśmy robili płaskorzeźbę. A to tutaj w tym przypadku będzie bardzo wskazane, bo jest to pierwszy plan, mamy sporo ciekawych roślinności, traw, które można bardzo pięknie właśnie tą szpachelką uzyskać. Więc na razie po prostu nakładam sobie pędzlem takie grubsze partie farby, to mi przyspieszy zdecydowanie pracę i ułatwi. No dobrze, i tak jak obiecałam, bierzemy się teraz za pracę szpachelką.
Bierę sobie taką całkiem sporą, to jest numer 5 szpachelki. Ona musi być giętka. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy kupujecie szpachelkę, musicie sprawdzić sobie, czy jest na pewno giętka, czy będzie dobrze pracowała na płótnie. Ona musi się nam delikatnie, popatrzcie, w ten sposób wgniatać. Ona musi tak naprawdę cały czas amortyzować, bo my nie uzyskamy odpowiednich efektów, jeżeli szpachelka będzie po prostu sztywna. Więc te dobre szpachelki niestety no też odpowiednio oczywiście kosztują i stąd możecie zobaczyć różnicę pomiędzy takimi bardzo prostymi, twardymi, niewypracowanymi szpachelkami, a tymi takimi profesjonalnymi. Dobrze, i teraz popatrzcie, zaczynamy się bawić rzeźbiąc. Nakładam sobie więcej farby i pod takim kątem, popatrzcie, prawie bokiem, ale lekko wgniatając tą szpachelkę, zaczynam tak naprawdę żłobić struktury traw, które później po przetarciu będą wyglądały bardzo naturalnie i ciekawie. Sporo farby naprawdę musi być nałożone. Jeżeli mamy jej za mało po nałożeniu pędzlem, oczywiście jeszcze musimy sobie dołożyć. I staramy się od razu kształtem pokazać, że trawy schodzą nam do koryta rzeki. Wówczas pokażemy dobrze odpowiednio przestrzeń w obrazie i ukształtowanie terenu. Częściowo możemy tutaj dać troszeczkę tych trawek również do góry, a od pewnego momentu one się będą pochylały. Więc musimy się nauczyć tak luźno bardzo manewrować tą szpachelką. Popatrzcie, łukiem niech schodzi nam farba. Praca szpachelką wymaga oczywiście pewnej wprawy, no ale jeżeli nie zaczniemy się uczyć, nie zaczniemy nią pracować, no nigdy się nie będziemy mogli nią tak poprawnie posługiwać tak naprawdę, więc naprawdę bardzo gorąco zachęcam Was do pracy szpachelką. Bardzo trudno jest pewne elementy uzyskać właśnie bez niej, a ona jest niezwykle efektowna. No i oczywiście przyspiesza nam bardzo również pracę. Korzystajmy z narzędzi, które naprawdę mamy, które są bardzo pomocne. Warto jest łączyć ze sobą różnorodne techniki w trakcie malowania. Można wtedy uzyskać bardzo ciekawe efekty. No i popatrzcie, jaka jest różnica pomiędzy tą strefą, gdzie już została przepracowana szpachelką, a tą, która została nałożona tylko po prostu samym pędzlem szczecinowym. To jest dopiero pierwsza warstwa. W momencie, kiedy to wyschnie, my tak naprawdę dopiero na tym zaczniemy pracować kolorem, bo mamy już odpowiednią przestrzeń trójwymiarową do tego. Więc to samo zrobimy dokładnie na tej strefie. Czyli korzystamy z tego, co zostało już naniesione, z podkładów i nanosimy sobie większe ilości farby. Możemy nanieść sobie najpierw po prostu grubą tutaj partię, a za chwilę ją odpowiednio wyrzeźbimy. Pobieram, zobaczcie, różne odcienie tak naprawdę kolorów. Wszystkie są na razie ciemne. Zależy mi na tym właśnie, żeby ten podkład był stosunkowo ciemny, bo później będziemy robić tak zwane przecierki na tym, co nam tutaj już wyschnie. I wówczas oczywiście będziemy manewrować znacznie jaśniejszymi barwami, pokazując światło. Ale podkład zdecydowanie lepiej, jeżeli jest ciemny, bo możemy wtedy uzyskać dobrą głębię.
I schodzimy sobie w dół, tak samo jak z tamtej strony, pokazując charakterystyczne takie urzeźbienie terenu, tam gdzie jest koryto rzeki. Zwróćcie uwagę, że jest to pierwszy plan, więc na tym pierwszym planie naprawdę te trawy muszą być już takie bardzo wyraziste w swojej strukturze. Jeszcze odrobinę. Jeszcze delikatnie porobię troszeczkę takiej roślinności, wycierając dosłownie szpachelką tutaj troszeczkę tych elementów. W ten sposób rozbiję tą dosyć dużą plamę, która się tutaj pojawiła. W momencie topowania, później na jaśniejsze odcienie, da nam to takie jeszcze większe urozmaicenie tego, co w tym lesie się dzieje, że tu jest naprawdę gęsto. Dobrze, mamy w tej chwili dużo naprawdę już tych traw, dużo elementów, które muszą wyschnąć. Najlepiej byłoby je podsuszyć suszarką na tym etapie. Wtedy szybciutko te warstwy farby wyschną i będziemy sobie pracować dalej, ponieważ praca na tak ciemnych powierzchniach, które są jeszcze mokre, niestety jest ogromnym ryzykiem tego, że te wszystkie jasne płaszczyzny po prostu nam się zabrudzą. Dlatego teraz proponuję zrobić chwilę przerwy na wysuszenie obrazu. I za chwilę wracamy. Moi drodzy, obraz został już wysuszony. Zajęło mi to około 15 minut dobrą, mocną suszarką. Myślę, że Wam też mniej więcej tyle czasu powinno mniej więcej wystarczyć na wysuszenie tych grubych warstw. Teraz przygotowałam sobie gąbeczkę. Może to być taka zwykła jakaś gąbka kuchenna po prostu, albo jakaś ucięta z czegokolwiek. I postaram się tą gąbką tutaj nanieść troszeczkę mgły, tak aby pokazać jeszcze więcej tutaj światła, powietrza i przestrzeni w trzecim planie. Musimy delikatnie zmoczyć tą gąbeczkę. Pobiorę sobie teraz troszeczkę bieli antycznej. Chcę, żeby to był taki po prostu bardzo jasny, ale od razu ciepły odcień. Tak troszeczkę przepracujemy sobie tą gąbeczką, żeby tej farby nie było również za dużo na palecie. I leciutko, delikatnie, takimi dosłownie muśnięciami spróbuję sobie tutaj wprowadzić po prostu tą mgiełkę. Ta mgiełka da mi wrażenie takiej po prostu większej przestrzeni i rozmycia wszystkich elementów, które dzieją się tutaj tak naprawdę w strefie silnego światła. Zobaczcie, zaczyna już to wszystko tak cofać się zdecydowanie mocniej. Uzyskujemy w ten sposób jeszcze ciekawszą przestrzeń. Leciuteńko wejdę sobie tutaj również na tą strefę jeszcze drzewek. To też jeszcze będzie oczywiście przepracowywane. Pokażę sobie odrobinę więcej koryta rzeki. Tutaj zrobię troszeczkę większą tą linię horyzontu. Przeciągnę bardziej to wszystko, popatrzcie w lewą stronę. Robię to tak bardzo delikatnie, najpierw z jednej strony nakładając sobie troszkę farby, a z drugiej strony gąbką zupełnie już czystą po prostu rozcieram, tworząc takie wrażenie mgły. Oczywiście nie wykonałabym takiego manewru, gdybym wcześniej nie wysuszyła wszystkiego. Dlatego to suszenie jest tutaj niezbędne. No i jeszcze raz powtarzam, że farby akrylowe dają nam tutaj taką możliwość.
Nadaję sobie jeszcze troszkę tego jasnego koloru. On zaczyna tutaj delikatnie, popatrzcie, manewrować pomiędzy odcieniami w tle. I to światło zaczyna w tym momencie już konkretnie ingerować na to, co zostało już namalowane. Ten zabieg nada również takiej bardzo naturalności i delikatności w obrazie. Rozświetlę sobie też troszeczkę dzięki temu wodę. Dobrze, i teraz troszeczkę dodajmy koloru. Dodam tej takiej ciemnej żółci z odrobiną fleszu i bieli. I troszeczkę wprowadzimy jeszcze cieplejszego światła. Oprócz samej mgły, które również będzie mi delikatnie na razie wchodziło na te tutaj szczególnie górne partie naszych zieleni. Pokażemy, że to światło naprawdę tutaj mocno ingeruje. Ono mi teraz tak bardzo ładnie, popatrzcie, ociepla te różne elementy ciemne. I zobaczcie, co teraz się dzieje z moimi fakturami. Teraz popracujemy delikatnie gąbeczką właśnie nad trawami. Dodaję sobie w tej chwili brązu. To jest ta taka siena palona, taki piękny ceglany odcień, który jest bardzo ciepły i leciuteńko dosłownie pocierając w ten sposób gąbką, tak naprawdę wydobywam wszystkie faktury traw, które zostały już wysuszone przez nas. One po prostu same tak naprawdę zaczynają się, popatrzcie, wyłaniać. I to będzie taki pierwszy właśnie nasz podkład pod trawę. Aktywujemy je tak naprawdę w tym momencie. To samo zrobimy po tej stronie. Farby nie może być też za dużo, dlatego że stworzą nam się za mocne, za ciężkie plamy. Musimy delikatnie naprawdę manewrować tym kolorem, tak żeby na gąbce była tylko odrobina farby. Te partie na dole będą ciemniejsze, natomiast im wyżej tutaj, tym więcej oczywiście koloru i światła. Tam, gdzie zrobią Wam się jakieś mocniejsze, większe plamy i czujecie, że trzeba je rozbić, możecie albo troszeczkę mocniej potrzeć, tak żeby zedrzeć, albo po prostu dodać troszeczkę ciemniejszych kolorów i porozbijać te plamy. Dobrze, bardzo podobny efekt tak naprawdę tych przetarć możemy uzyskać również płaskim pędzlem. Za chwileczkę Wam pokażę, jak to zrobić. Dodam sobie jeszcze tylko odrobinkę tutaj tych brązów, które będą mi pokazywały takie lekkie już wejście w chłodniejsze, ciemniejsze barwy. Bardzo ciekawa roślinność, popatrzcie, zaczyna mi się tutaj tworzyć. Dodamy sobie troszeczkę teraz zieleni z tą naszą złamaną zielenią pomiędzy brązem.
Zrobimy takie łagodne troszeczkę wejście w taką bardzo subtelną, delikatną zieleń, przełamując nieco te kolory brązowe. To samo po tej stronie. Uważajmy, żeby ta żółć nie była na początku zbyt agresywna z tą zielenią, bo najjaśniejsze partie jeszcze oczywiście będziemy robić na samym końcu. Na razie musimy zrobić takie półtony, które pokażą nam bardzo ciekawą strukturę światła, cienia, tego, co tutaj się dzieje. Na razie praca samą gąbeczką po fakturach. I odrobinę od razu możemy sobie również zieleni dać gdzieniegdzie tutaj na nasze drzewa przebijające. To na razie również są jeszcze podkłady. I te podkłady, kochani, mają później naprawdę ogromne znaczenie w ogólnym odbiorze obrazu, w jego subtelności, delikatności, w prawdziwości tego tak naprawdę, co robimy, bo dzięki takim niuansom pokazujemy prawdziwą, taką realną przestrzeń. W naturze mamy ogrom odcieni kolorów i pamiętajmy też o tej perspektywie powietrznej, która ma ogromne znaczenie, czyli im coś jest dalej nas, tym jest bardziej przebielone i bardziej tak naprawdę podobne do odcieni samego nieba. A my tutaj niebo mamy ciepłe, więc musimy również manewrować takimi bardzo delikatnymi, ciepłymi kolorami. Ciekawe rozjaśnienie, jakieś subtelne światła, które dzieją się nam na trzecim planie. To wszystko dobrze jest naprawdę delikatnie pokazać. Gąbeczką również oczywiście możemy tapować, leciutko dotykając, tworząc również struktury, jak gdyby drzew delikatnie takich ocieplonych światłem z daleka. To wszystko tak naprawdę dopiero później w całości będzie pięknie widoczne. No ale niestety musimy to zrobić w pewnej kolejności. Zanim przejdziemy do szczegółów, już te wszystkie elementy powinny na obrazie nam się pojawić. Dobrze, zobaczcie, zyskaliśmy naprawdę taką piękną przestrzeń, piękną głębię tutaj, lekko zamgloną, silnie oświetloną. Właśnie dzięki tej gąbeczce, dzięki teraz temu, że wszystkie faktury nam szybciutko, ładnie wyschły. I tak jak już powiedziałam, pokażę Wam jeszcze tego typu przecierki właśnie takim szerokim pędzlem. Chcę, żeby pędzel był zupełnie suchy, więc użyję akurat szczecinowego, ale może to być również nylonowy, płaski. I nakładając delikatnie niewielką ilość farby, można zupełnie tylko tak delikatnie, dosłownie samym bokiem pędzelka, leciuteńko pocierając, również uzyskiwać takie bardzo delikatne rozjaśnienia na samych krawędziach poparcie. Wówczas uzyskujemy takie dosłownie światełka, muśnięcia światła o trawę. No i oczywiście różnymi kolorami, różnymi odcieniami możemy tutaj manewrować w zależności od potrzeby, od tego, co chcemy tutaj uzyskać. Czy sama przestrzeń ma być jaśniejsza, bo chcemy pokazać, że jest bardziej na przykład wypukła, wówczas więcej nadajemy tutaj na środkową część oczywiście tego światła. Natomiast to, co schodzi tutaj niżej, może być również bardzo delikatnie muśnięte światłem, ale podkład musi być już znacznie ciemniejszy. No i poparcie, że ten kolor jest tak naprawdę odbiciem tego, co dzieje nam się tutaj w oświetleniu nieba. To ma bardzo duże znaczenie, bo obraz wówczas staje się taki niezwykle spójny kolorystycznie. Widać, że to samo światło oświetla wszystkie elementy przestrzeni, którą malujemy.
wszystkie struktury, faktury, które powstały podczas malowania grubą szpachelką, one zaczynają nam po prostu przepięknie tutaj ożywać i stanowią bardzo ciekawy, taki dekoracyjny element naszego obrazu. Coś, co generalnie bardzo trudno byłoby do pokazania, malując zupełnie na płasko przestrzeń. Jeszcze na samej górze jaśniej. Tutaj sobie też jeszcze troszeczkę ocieplimy, rozświetlimy ten fragment, bo on jest taki, chcemy pokazać, że to miejsce jest takie wypukłe, bardziej wystające, natomiast większy spadek zdecydowanie pojawia się ku dołowi. Możemy w ten sposób również, dotykając pędzlem, pokazywać oprócz przecierki od razu jakąś nieco szerszą plamę. Chcąc pokazać na przykład strukturę tutaj jakiejś polanki, która jest bliżej nas. W ten sposób zostawiamy to w tle, czyli widzimy, że tam jest las zdecydowanie ciemniejszy, bardziej z tyłu. Pracujemy jednak plamą, która jest bardzo ciekawa w samym malarstwie, bo tak naprawdę wszystko składa się z plam, a nie z konturów. Każda rzecz to jest tak naprawdę mniejsza bądź większa plama kolorystyczna, w odpowiednim świetle zyskująca swoją barwę. Zobaczcie, bardzo piękne połączenia pojawiają się pomiędzy delikatnymi błękitami, takimi chłodnymi, a właśnie tymi cieplutkimi światełkami pochodzącymi bezpośrednio tutaj z oświetlenia naszego obrazu. Dobrze, tym samym pędzlem możemy pokazać strukturę spływających traw. Dodajmy sobie nieco więcej ciemnych teraz odcieni, pokazując w ten sposób głębie. Trawy będą spływały w stronę koryta rzeki. I tam, gdzie jest dalej, nie możemy już pracować tak ciemnymi barwami, ponieważ tu się pojawia właśnie ta perspektywa powietrzna, o której już była mowa. Więc te kolory muszą być takie delikatniejsze nieco. Możemy dodać wówczas tej takiej zieleni z lekkim brązem. Ona nam tak złagodzi tutaj już ten silny kontrast, natomiast ten najmocniejszy kontrast zawsze dajemy na pierwszym planie. Dobrze. Teraz na tym etapie możemy użyć jeszcze ciekawego narzędzia, jakim jest taki spray akrylowy. Taki spray akrylowy ja na przykład kupiłam w Ekszy, no ale widziałam, że również w internecie można bez problemu zakupić. To jest po prostu akryl w takiej bardzo rzadkiej konsystencji. I dany odcień może nam w sposób taki bardzo ciekawy, poparcie nieco poprawić kolorystykę. Na przykład tutaj mam taki piękny, taki pomarańcz nieco łososiowy i po
takim delikatnym, zobaczcie, dosłownie spsiukaniu takiego naszego obrazu niektórych partii można nadać bardzo szybko na przykład cieplejszy, ciekawszy jakiś ton, tak? Możemy sobie w ten sposób połączyć kolorystykę bardzo szybko. Na przykład to samo oświetlenie dodać troszeczkę chociażby tutaj na trawę. Więc delikatnie sobie tutaj w tym momencie popracuję właśnie tym sprayem. Dodam sobie nieco właśnie ocieplenia. Mamy również oczywiście inne odcienie, zobaczcie, czarnym kolorem. Możemy na przykład delikatnie przepracować same boczne jakieś partie, które chcemy odrobinę chociażby przyciemnić. Tam, gdzie stwierdzimy, że jest na przykład troszeczkę za jasno, dzięki temu jakiejś złapiemy troszkę głębi. Mamy na przykład róż bardzo ładny. Również możemy go odrobinę sobie dodać, ponieważ on gdzieś nam się tutaj, popatrzcie, w tym kolorze tła pojawił. Nawet gdzieniegdzie psiukając na zieleń, ona również robi się taka cieplejsza, po prostu weselsza w swoim odcieniu. Mamy jeszcze brąz taki złoty, on również bardzo ładnie, ciekawie może nam tutaj dodać całego kolorytu. I to wszystko robimy jeszcze na etapie, zanim pojawią się takie konkretne szczegóły, jak gdyby najważniejsze pierwszego planu. Skupimy się teraz chwileczkę na wodzie, którą musimy naprawdę namalować, musimy pokazać jej głębię, odcienie oraz to, że gdzieniegdzie leżą na niej sobie liście. Ja troszeczkę podniosę swój obraz do góry, żebym mogła lepiej Wam tutaj pokazać te miejsca. Weźmiemy sobie teraz pędzelek jakiś nylonowy do tego, może na razie taki troszeczkę większy i od razu nieco mniejszy, którym będziemy nakładać poszczególne kolory. Musimy go dobrze umyć, żeby nam nie zabrudził później tutaj innych barw. Wycieram go oczywiście cały czas o szmatkę po myciu, żeby nie było nadmiaru wody. Dobrze, i teraz jaśniejszym kolorem na razie nieco zwilgotnię tą wodę. Zostawimy go na brzegu. Te partie, które malujecie, takie zupełnie dolne, warto jest stawiać sobie na sam kant sztalugi, żebyśmy mieli wszędzie po prostu dostęp. Trzeba tylko uważać, żeby obraz nam nie spadł z tej sztalugi, więc delikatnie można go przetrzymywać. I teraz tak, leciutko rozjaśniam sobie partię środkową wody. Oczywiście pamiętamy cały czas o tej kolorystyce, która nam się pojawiła na górze. Troszeczkę bieli, więcej antycznej tutaj na środek wody. No ale nie tylko. Damy sobie również odrobinę brązu, który nam się tutaj wszędzie ładnie pojawia. No i teraz te ciemniejsze właśnie partie. Więcej brązu, tej zgniłej zieleni, troszeczkę granatu, ciemnego brązu i spróbujemy tutaj pokazać ładne przejście z cienia do światła. Na razie tylko delikatnie muszę nałożyć te barwy. Pamiętajcie, że tutaj mnóstwo zieleni, wysokich drzew pojawia się w tym lesie i one wszystkie mają jakieś tam odbicie w tej swojej, w tej wodzie, która przecież działa tak naprawdę jak lustro. Ona odbija wszystko, cokolwiek znajduje się dookoła i musi to być wszystko logiczne w obrazie. Więc zwracamy uwagę na to, co jest namalowane i jak to się ma właśnie w stosunku do tafli wody. Kolory, które były tutaj użyte przy trawach, również muszą gdzieś znaleźć się w odbiciu.
Rzeka będzie wypływała sobie tutaj z lewej strony i tak bardzo delikatnie zaznaczymy to światełkiem. Dobrze, i teraz tym pędzlem, który musi być w miarę czysty, dlatego tak go przecieram, spróbuję tak leciutko, delikatnie połączyć troszeczkę ze sobą teraz te barwy. Robię to ostrożnie, tak żeby nie zbrudzić sobie jednak tutaj wszystkiego. I teraz delikatnie do góry. Chcę pokazać tak naprawdę samą strukturę wody, która odbija wszystko, ale w taki, zobaczcie, bardzo łagodny, delikatny sposób. Nie może być za dużo w tym momencie wody na pędzlu, bo nie uzyskamy takiego efektu. Bokiem pędzelka, pociągając nieco mocniej, możemy stworzyć wrażenie takich smug na wodzie. Wówczas pokazujemy, że to na pewno jest woda, a nie na przykład ścieżka, bo łatwo jest w trakcie malowania właśnie wody pomylić ją później z malowaniem ścieżki. Dlatego musimy zachować pewne takie pomysły na namalowanie samej wody, tak jak ona rzeczywiście mogłaby wyglądać. Musimy zrobić dobre rozmycie, tak aby wyglądało to po prostu jak tafla wody. Pociągnięcia mocne w dół pokazują odbicia różnych elementów w wodzie. Ona musi być zupełnie inaczej namalowana niż cała przestrzeń tutaj dookoła i wyraźnie widać różnicę pomiędzy strukturą właśnie traw, a tą czyściutką, gładką taflą. Dodamy sobie jeszcze odrobinę światła do niej. Dobrze, myślę, że już jest całkiem nieźle. Możemy sobie teraz dołączyć ewentualnie odrobinę jeszcze traw, które gdzieś pomaleńku spadają w tym kierunku. Możemy zrobić to na przykład pędzlem. Szpachelką również delikatnie możemy poparciem małą szpachelką pokazać różne na przykład listeczki, które gdzieś nam tutaj spadły. Są to jakieś elementy traw, liście. W takiej rzeczce w lesie bardzo często pojawiają się różne fragmenty gałęzi, elementy roślinne. Pamiętajmy, że one zostawiają również cienie na wodzie. Warto takie większe elementy również w taki sposób pokazać. Wówczas widać, że mamy naprawdę do czynienia właśnie ze strukturą wody.
I do tego delikatny właśnie rozmaz, gdzieniegdzie tylko pędzlem. Pokazujemy w ten sposób również refleksy piękne na wodzie. Możemy takie refleksy troszeczkę jeszcze nieco wyżej tutaj pokazać. Dopóki jeszcze pod spodem ta farba jest mokra, możemy pięknie sobie pozwolić na taki leciuteńki rozmaz. No i tutaj jeszcze troszeczkę światełek. Szczególnie po środku, gdzie jest większa przestrzeń na wodzie, gdzie mamy możliwość ingerowania tutaj tego światła, warto jest pokazać. Dobrze, skupimy się w tym momencie już na namalowaniu tutaj wyższych partii pni. Obniżymy sobie blade ram, zestawimy go. Warto mieć jest sztalugę, która będzie nam dawała możliwość właśnie takiego obniżenia. O, myślę, że tak będzie dobrze. Weźmiemy sobie w tym momencie pędzel płaski, nylonowy. Musimy mieć przygotowany pędzel różnej szerokości. Myślę, że ten powinien być odpowiedni. I spróbujemy tym pędzlem pociągnąć sobie pnie drzew, które będą już znacznie bliżej nas. Ciemne odcienie. Na razie z dużą ilością wody. I spróbujemy od drzewa, które pojawi nam się już w tym momencie tak naprawdę i będzie szło wzdłuż całego naszego obrazu. Będzie to nawet fragment jego szerokiego pnia. Ono nam pokaże właśnie tak naprawdę przestrzeń w obrazie, bo to będzie drzewo na w zasadzie pierwszym planie. Sporo wody, takim konkretnym pociągnięciem, wgnieceniem w zasadzie pędzla musimy pokazać dosyć ciemny pień, który będzie rozświetlony tutaj od środka, ponieważ pokażemy w ten sposób tak naprawdę światło. Płaskie pędzle nylonowe są bardzo odpowiednie do malowania właśnie pni drzew, ponieważ w momencie, kiedy je tak naprawdę przyciśniemy do płótna, a mamy odpowiednią, rzadką konsystencję farby, wówczas możemy bardzo prosto ten pień pokazać. Po lewej stronie musi być zdecydowanie jaśniej, więc pobiorę jaśniejszy odcień, odrobinę brązu, bieli antycznej. I postaram się również tym kolorem leciutko przejechać po prawej części. Dzięki temu nieco rozjaśniam.
a szczególnie właśnie prawą stronę. Na tym nam tutaj zależy w pokazaniu światła. Dobrze, mamy pierwszy pień. Musimy sobie jeszcze zbudować troszeczkę, na przykład po tej stronie. Niech się pojawi również nieco takie bardziej wygięte drzewo, tak żeby obraz był ciekawszy. I od środka również musi być zdecydowanie jaśniej. Sporo wody w związku z tym. Dobrze. Jeszcze nieco mniejszy pień z tyłu. W ten sposób pokazujemy, że te drzewa, które malowaliśmy pnie na samym początku, są naprawdę daleko. Na dole drzewa oczywiście są nieco szersze. One będą nam wchodziły naturalnie tutaj, pokazywały cień, wchodziły nam w trawy. My musimy je tutaj jakby wbudować w tą przestrzeń, tak, żeby one stabilnie się pojawiły. Oczywiście troszeczkę głębiej od razu nadamy. I jeszcze takie mniejsze drzewko, które właśnie niech nam się połączy z tym. Damy je nieco bliżej. To, że jest bliżej, o tym świadczy oczywiście jego kolor. I tutaj zróbmy też jeszcze na tej płaszczyźnie trochę bardziej widoczne drzewka. Pokażemy, że one już stąd wychodzą, a nie gdzieś z tamtej odległości. Dobrze. Zobaczcie, zaczęło nam się to wszystko już zdecydowanie lepiej budować. Widać w tym momencie przestrzeń, dzięki temu, że właśnie ustawiliśmy sobie w odpowiedni sposób, w odpowiedniej odległości na obrazie drzewa. Na dole niech one będą nieco ciemniejsze. Cień musi być tutaj, popatrzcie, ponieważ tu jest snop światła, także tutaj dajemy troszeczkę od razu cienia, pokazujemy ten cień tutaj na naszej strukturze traw, to samo zrobimy z tymi drzewami. Wówczas ten obraz rzeczywiście będzie wyglądał na taki bardzo realistyczny. Natomiast tu jest sytuacja odwrotna, ponieważ to tu pada światło od środka, więc cień pojawi się nam z drugiej strony. Dzieje się tak tylko w momencie, kiedy mamy właśnie do czynienia w lesie z takim snopem bardzo konkretnego światła. Więc ta strefa będzie po prostu zacieniona. Dobrze, a tych drzewek damy troszeczkę delikatnych, cieniutkich gałązek. Do takiego celu może nam posłużyć kołanek, czyli zobaczcie, taki bardzo cienki, precyzyjny pędzelek. Może być tego typu. Ważne, żeby ta końcóweczka była taka naprawdę cieniutka i sporo wody, ponieważ bez tego nie uzyskamy cieniutkiej linii, o którą tak naprawdę nam chodzi. Dosyć wysoko pojawiają się gałązki takie na tego typu drzewach, ponieważ mamy do czynienia z lasem, z gęstym lasem, a w gęstym lesie, jak wiecie, pnie drzew są bardzo długie i gałęzie również pojawiają się dosyć wysoko. Korony drzew są tak wysoko po to, aby mogły sięgnąć promieni słonecznych. Im bardziej gęsto, im bardziej w głębi, tym te gałęzie wyżej. Możemy teraz na tym etapie
stworzyć tutaj smugi światła, które będą bardzo pięknie prześwietlały nam w niektórych momentach obraz. Do tego celu możemy użyć sobie takiej po prostu zwykłej gąbeczki zmywaka, mięciutkiej gąbeczki i tekturki, która spowoduje, że podczas przecierki będziemy mieli taki równy tak naprawdę snop światła. Popatrzcie, maczam tak dosyć porządnie teraz tą moją gąbeczkę i bardzo delikatnie pobiorę biel. Najpierw tą bielą zaznaczymy sobie takie mocniejsze tutaj źródło światła. Te drzewa powinny być już suche, więc możecie sobie przesuszyć w międzyczasie je. Zrobimy tutaj takie mocne światło. Ta farba musi być bardzo rzadka. I teraz mogę sobie przyłożyć na przykład w taki sposób tą tekturkę i leciutko wzdłuż tak naprawdę tekturki pociągnąć sobie taki snop światła. Ten snop światła częściowo rozświetli mi niektóre elementy. Z drugiej strony zrobimy dokładnie to samo. Przyłożymy sobie w ten sposób tą tekturkę i pociągając wzdłuż jej krawędzi właśnie uzyskamy sobie takie mocniejsze światełko. Popatrzcie. To światło również może padać mi tutaj za drzewem. Sporo wody do tego celu. Tak, aby promienie mogły mi tutaj jeszcze delikatnie schodzić. Teraz leciutko rozsmarowywuję, żeby nie było za agresywnie. Widać wyraźnie, jak ono zaczyna oświetlać na przykład elementy wystające, chociażby trawy. To jest takie zjawisko, które bardzo często pięknie właśnie można obserwować w lesie. Tutaj damy jeszcze więcej tego mocnego światła. Ta przestrzeń będzie silnie wtedy rozświetlona. Na wodzie również pojawią się mocniejsze, silniejsze odblaski. Dobrze, teraz możemy sobie poprawić niektóre drzewa, tak jak na przykład to, jeśli zostały za bardzo rozjaśnione przez światło, bo pokazujemy, że one tutaj są od tej strony bardziej cienia. Zobaczcie, światełko nam się już schowało z tyłu dzięki takiemu zabiegowi. Dobrze, i jeszcze kilka gałązek.
Tutaj jest silny spadek, więc damy jeszcze odrobinę więcej cienia, pokazując ten spadek. I tam, gdzie są wgłębienia, pojawia się wtedy mocniejszy kontrast. Dobrze, skupimy się teraz na koronach drzew. Możemy używać różnych pędzli szczecinowych do tego, jak również oczywiście szpachelki, ale weźmiemy sobie tym razem taki pędzel okrągły. Te wyższe partie muszą mieć odrobinę takich kolorów przełamanych pomiędzy zielenią a fioletem. Wówczas będą perfekcyjnie nam pasowały zarówno do drzew, jak i do tego, co się dzieje tutaj na górze. I zaczynamy delikatnie przepracowywać sobie korony tych drzew na pierwszym planie. One będą mocniejsze nieco w wyrazie niż to, co będzie się działo tam z tyłu. My w ten sposób również zamkniemy sobie taką górną partię obrazu. Na gałązkach również pojawią się listeczki. Wszystko musimy robić, kochani, w odpowiedniej kolejności, bo trudno byłoby uzyskać taki snop światła na końcu samego obrazu, więc w pewnej kolejności malując my możemy pokazywać po prostu tą przestrzeń i ingerencję światła. Po drugiej stronie to samo się będzie działo w bardzo podobny sposób, tapujemy. To jest akurat pędzel poparcie okrągłe. Nie muszę więc nawet szczególnie nim manewrować, tak jak w przypadku takiego płaskiego, dlatego że on już mi pozostawia takie bardzo ciekawe właśnie plamy, bardzo naturalne. Tutaj też pokażemy, że sporo się jeszcze dzieje, bo przecież te drzewa inne mogą być poza obszarem naszego obrazu, ale mogą występować jakieś ich fragmenty. Robimy troszeczkę rozmyć, które będą wskazywały na to, że coś jest dalej. Natomiast te elementy, które będą takie już bardzo szczegółowe, takie bardzo konkretne, będą wskazywały na bliskość tego, co malujemy. Robię teraz takie półtony pokazujące właśnie pewne tapowania, ale w oddali. Musimy sobie teraz nieco zabudować tą naszą przestrzeń, tak żeby nie było za pusto. Te drzewa, które tutaj są, zobaczcie, takie przebielone bardzo daleko, one będą miały te tapowania takie dużo już jaśniejsze, bardzo delikatne, poparcie łączące się niemalże z tym, co się dzieje w tle. Użyję do tego celu bieli połączonej z fleszem. Na podkładzie właśnie takim lekko, poparcie fiolet połączony z delikatną zielenią.
Teraz widać, że tapuje drzewa, korony drzew, które są naprawdę daleko, takie przemglone tym światłem silnym. Natomiast to, co jest bliżej, będzie zdecydowanie takie ciemniejsze i wyrazistsze. Tutaj już jest strefa większego cienia, w związku z tym nadamy więcej tego brązu połączonego z bielą. Tutaj ten flash daje taką niezwykłą świeżość barwy, więc warto jest go łączyć absolutnie tutaj przy tego typu kolorystyce tła. Tutaj damy troszeczkę tej żółci więcej ciemnej połączonej z flashem na sam dół. Pokażemy piękne już ciepło tego lekko zachodzącego słońca. I oczywiście również sugerujemy przez to, że tam też rosną drzewa. To mimo tego, że właściwie wchodzą nam już niemalże bezpośrednio w tło, ponieważ są bardzo daleko. Dobrze, tutaj przy tych drzewach pokażemy jeszcze troszeczkę więcej zieleni. One są bliżej nas, ale niech ta zieleń będzie również taka przełamana. Niech nie będzie zbyt taka jasna, oczywista. Dodamy troszeczkę ochry, żółci więcej do niej. I leciuteńko, delikatnie, wchodząc częściowo na pnie, pokazujemy również ich trójwymiar. Od strony światła dużo listeczków takich drobnych może być przejaśnionych. Ale robimy to już na ciemniejszym poparcie podkładzie i dlatego mamy wrażenie właśnie takie, że to dotyczy tych bliższych partii drzew. Zmieniamy odrobinę kolorystykę, żeby nie wszędzie było tak samo.
Od brzegów przyciemniamy nieco, dodajemy więcej granatu. Dobrze. Jeszcze troszeczkę tutaj popracujemy, pokażemy takie troszeczkę więcej krzaków, tak żeby nieco więcej nam się tutaj zadziało. Wzmocnimy jeszcze troszeczkę korony. Dobrze, i spróbujemy sobie wziąć teraz inny pędzel, żeby zmienić nieco naszą strukturę tego tapowania. Weźmiemy teraz taki pędzel płaski. On nam też pomoże w takim urozmaiceniu roślinności. Poparcie, uderzając w taki sposób bokiem, uzyskujemy jeszcze inne ciekawe struktury, takich bardziej zbitych gałęzi. Tutaj już jest znacznie ciemniej po brzegach. Pojawia się jeszcze inna roślinność, która ingeruje tylko częściowo w nasz obraz. Na dole pokażę jeszcze troszeczkę krzaczków więcej, które będą również wchodzić delikatnie na pnie. Chciałabym, aby to miało różnorodną bardzo strukturę. Będziemy teraz pracować nad wykończeniem obrazu, czyli dodajemy różne szczegóły. Te gałązki też gdzieniegdzie powinny być lekko pozakrywane, dlatego że w naturze nigdy nie ma tak, że cała gałąź jest odkryta, a tylko po bokach mamy gdzieś listeczki. Warto jest zawsze o tym pamiętać i poprawiając później już po tapowaniu gałązki, gdzieniegdzie tutaj trzeba je po prostu pozakrywać częściowo. Wtedy one zaczynają tak dużo naturalniej wyglądać.
Dobrze, moi drodzy, ostatnie takie delikatne dosłownie szlify. Kilka maleńkich jeszcze szczególików i pomaleńku już będziemy kończyć nasz obraz. Pozostał nam jedynie podpis. Podpisujemy się z reguły w prawym dolnym narożniku z dużą ilością wody, maleńkim pędzelkiem, kałankiem, rozrabiając sobie rzadką farbę w kolorze takim, aby kontrastowała dobrze do powierzchni, na której malujemy. Czyli jeżeli prawy dolny róg jest ciemny, to ustawiając sobie obraz tutaj na brzegu, delikatnie możemy wykonać podpis. Możemy uznać, że skończyliśmy nasz obraz. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że sprawi Wam ogromną zabawę malowanie tego pięknego leśnego pejzażu. Zapraszam do oglądania następnych filmów.